take me away from you. Don't take me away from w piątek, kiedy mój mąż się obudził. Hejka, witajcie w najnowszym daily vlogu na moim kanale. Ja się właśnie szykuję, może nie do wyjścia, ale do rozpoczęcia dnia. Muszę zrobić pielęgnację, dopiero co kawę wypiłam, Eliaszowi zrobiłam śniadanie. Mój syn ma dzisiaj wolne, więc dlatego nie idzie nigdzie do przedszkola, spędza dzień razem ze mną. Jutro będziemy spędzać razem z Moniką i sobotę także. Mój mąż wyjeżdża w okolice Seulu do znajomego, dlatego ja zostaję z Eliaszem tutaj sama i dlatego stwierdziłam, że Monika i tak nie ma męża w sobotę także, więc razem możemy sobie spędzić jakoś te dni, żeby się wspierać. Kolejną klasę przedszkola Eliasz zaczyna od 4 marca, bo wszystkie przedszkola właśnie tego dnia zaczynają swój nowy rok, więc już się nie możemy doczekać. Eliasz już będzie starszym kolegą, więc to już jest wyzwanie. Dzisiaj jaki mamy plan? Ogólnie mój mąż przyjedzie na lunch z pracy, więc razem się wybierzemy do Ashley. A wybierzemy się potem do Modern House, dlatego że kolega mojego męża się przeprowadził do Busan i mamy zamiar mu jakiś prezent kupić. Mój mąż myślał, żeby zakupić jakąś świeczkę albo taki dyfuzor do zapachów w mieszkaniu. Z nim będziemy się widzieć w piątek, przed wyjazdem mojego męża do Seulu, bo mój mąż pojedzie w sobotę. Więc ja mam busy weekend i mój mąż ma busy weekend. Dlatego dzisiaj daily vlog, bo jutro bym chciała się troszkę tylko i wyłącznie, może coś nagram, takiego część weekly vloga, ale wolałabym po prostu się skupić na spotkaniu z Moniką, z Eliaszem, więc to będzie taki nasz weekend. Dobra, niech mi się teraz to wszystko wsiąka, ja się ogarnę, ubiorę coś na siebie. Dobrze, ja się troszeczkę ogarnęłam, jak widzicie, i teraz będziemy się zabierać za gołąbki. Już mam przygotowany troszkę ostudzony ryż, dodam do tego mięso i potem będę musiała troszkę podsmażyć cebulkę, dodać przyprawy. Ja w taki sposób za każdym razem robię, bo po prostu mi smakuje na przykład taka skarmelizowana lekko cebulka. Do tego będziemy dokładać właśnie mięso i zawiniemy wszystko w kapuchę. A patrzcie, ile mam tej kapusty, więc mam nadzieję, że tych składników wszystkich mi starczy, ale zobaczymy, bo nie pomyślałabym, że ta kapusta aż tyle będzie miała. Poczekajcie, próbuję was ustawić jakoś, żebyście mnie widzieli i żebym mogła z wami normalnie gadać. W ogóle ten mój mini statyw czasami ma takie coś, że on gibie się na jedną stronę i potem wygląda kiepsko. Ja już podgotowałam tą kapustę, po tym będę ją wstawiała, te gołąbki zawinięte do piekarnika, bo ja uwielbiam takie z piekarnika lekko podpieczone. Do tego oczywiście sos pomidorowy, bo bez tego też nie może się obyć. Więc taki mam mały plan. Mam nadzieję, że mi to wszystko uda się. Dajcie znać, jak wy przyprawiacie takie, bo ja mam za każdym razem z tym problem. Dobra, zabieram się do... się już. Dzisiejsza stylóweczka, czyli spódnica oraz sweter. Słuchajcie, ryzykuję i nie zakładam rajstop, dlatego że mamy już 11 stopni, a będziemy jechać samochodem. Chyba nie będziemy wychodzić na zewnątrz, więc zostawiam w taki sposób. Nie chce mi się tych rajstop ubierać. Nie cierpię rajstop. Nie wiem jak wy, dajcie znać, ale ja ogólnie nie jestem ich fanką. Ten sweter to już znacie, ale to jest w ogóle hit tej jesieni. Mój jeden z lepszych sweterów.
tak ładnie się układa ogólnie, tak ładnie wygląda, tylko muszę go w końcu znowu oczyścić, już go czyściłam, ale no troszkę się mechaci, może nie tak jakoś dużo i nie jest to takie widoczne, ale się troszeczkę mechaci. Tu jeszcze z tyłu wam pokażę. Później jeszcze buty założę, jakieś kozaki dłuższe, żeby właśnie czarne zakryć. Oraz torebkę, chyba klasycznie wezmę, zwykłą taką. Płaszczyk i lecimy. Przepraszam was, że jest tak ciemno i lecimy do innej restauracji, tam gdzie ogólnie jest Modern House też, dlatego że niestety tutaj jest strasznie duża kolejka, co się dziwić. Tu Koreańczycy bardzo lubią restauracje takiego typu, więc my jedziemy teraz do Hyundai Department, nie Hyundai Department Store, żeby właśnie tam zjeść i przy okazji kupić prezent dla kolegi na ten dzień, znaczy na dzień przeprowadzki, więc niestety musimy odwołać Ashley, ale to nie ucieczy, co się nie odwlecze, to nie uciecze. O, jak to się mówi. Dobra, lecimy. Look up, honey, and meet my gaze. I've been here before and I plan to stay. I'll wait on you till time gets the best of us. And if I lose my mind, that's more to gain. The lonesome, we all bleed the same. You're haunted by the fools. Zastanawiamy się nad kupnem właśnie coś takiego typu, o, tu coś takiego. Chyba wchodzi taki pop-up spory. Słodkie kolorowe skarpetki, piżamki. Know all too well, but I can't find that piece of my soul. I can tell you're drowning just like me. I can hear your cries seep from the sea, but I can't save a hand that I can't hold, or a part of your heart. Jakie mają piękne jakości te plastikowe kwiaty. Ja bym sobie kupiła na przykład takie tulipanki właśnie do na moją toaletkę. Chociaż tulipany żółte, a ja nie mam takiej żółtej kolorystyki u siebie w sypialni. Albo takie, patrzcie, naprawdę ładnie wyglądają. Może te mniej, ale na przykład te róże ładnie wyglądają, te ładnie wyglądają, patrzcie. No naprawdę fajne są, a te tulipany mi się naprawdę podobają. Kurczę, na kubki, secik do herbatki, szklanka do kawy. Już jesteśmy w domu i zapomniałam, że nie mam tłuczka do mięsa, więc te głąby takie, wiecie, te końcówki takie grube właśnie ubijam czymś takim. Ciekawie, raczej pomaga, więc to jest ważne chyba, ale coś mi się wydaje, że tych gołąbków to będę miała jak dla pułku wojska, bo spójrzcie, już tyle mam zrobione. Jeszcze troszkę sporo tego farszu zostało, ale ja nie używam tyle farszu, dlatego też, że słowo mówiąc, aż tak farszowych nie lubię. A słowo mówiąc, aż tak farszowych tych gołąbków nie lubię, więc myślę, że spoko będzie na później, tym bardziej, że gołąbki przecież chyba można mrozić, więc zamrożę i będą na później. Dzisiaj w ogóle jest tłusty czwartek. Ja pamiętałam, że jest tłusty czwartek, ale dzisiaj zapomniałam o tym, że jest, więc zastanawiam się, może jeszcze pójdę do sklepu z Eliaszem, bo i tak nic dzisiaj ciekawego nie robimy i skoczymy po ricottę. No nie kupiłam, ponieważ nie było sklepu przy okazji, a mój mąż musiał się śpieszyć do pracy, więc tak czy siak nie mogłabym skoczyć szybko do sklepu, bo nie było na to czasu, ale za to kupiliśmy prezent dla kolegi mojego męża. Już wam pokazuję co. Kupiliśmy takie dwa prezenty, raczej jeden jest dla jednego kolegi, drugi jest dla drugiego, kiedy mój mąż jedzie do Seulu, to sprezentuję i to są właśnie te takie buteleczki, gdzie mamy ten łód
to drewienko u góry i dzięki czemu się rozpowszechnia powoli zapach po całym mieszkaniu. Jeden mamy Awake Soul, a drugi to jest Full in Love dla drugiego kolegi. Jeździ, sprząta, a ja przy okazji zobaczę sobie ten lip gloss, który kupiłam znowu. Ja bez pójścia do Daiso czegoś kupienia to jest po prostu dzień stracony, ale mam coś takiego i bardziej to ma być taki błyszczyk ochronny, który nie wygląda w ogóle jak błyszczyk ochronny. Nic nie widzę. Co robię? I też nie widzę, nie. Ma posmak. Ma posmak i zapach, taki słodki, śmieszny. Ale chyba nie daje takiego koloru mocnego, więc on może być fajny taki na co dzień. Bo właśnie mi brakowało coś, co by dawało, podbiło tylko troszkę moje usta, ale nie dawało tego takiego koloru mocnego, bo wszystko mam takie bardzo intensywne, a na co dzień, żeby tak nosić i od czasu do czasu poprawić, to właśnie nic takiego nie mam, ale pączków nie mam, ale za to mam gołąbki. Proszę, proszę. Sos się robi. Mamy sos pomidorowy oczywiście. Gołąbki się podgrzewają, bo będą na obiad te, a te chyba pójdą na mrożonko. Zobaczymy, ile ja tutaj w ogóle wrzuciłam, bo ja z 2 zjem. Mój mąż z 2, Eliasz z 1, no to może być ciężko. Ogólnie w końcu wyszliśmy na dwór i Eliasz pojeździł rowerem i naprawdę świetnie już sobie radzi. Teraz się uczymy, jak hamować, czyli jak hamujemy. Wciskamy hamulec i wystawiamy nogę. Tak. A jak mocno ściskamy hamulec? Leciutko. Bardzo malutko. Tak? Pamiętamy o tym? No, a więc naprawdę sobie super poradził, ja jestem z niego dumna, zrobił chyba z 3-4 okrążenia wokół tam placu całego, więc naprawdę super, jeszcze pojechał na plac zabaw, już naprawdę za chwilę będzie tak super śmigał, że jestem pod wrażeniem. Zastanawiamy się właśnie nad znalezieniem na marchewce, na tym koreańskim Oliksie jakiś rower dla mojego męża, to wtedy będziemy sobie rodzinne wycieczki robili. Tylko tak myślę, że oprócz tego, że chcielibyśmy rodzinne wycieczki, to chyba będziemy musieli taki bagażnik do samochodu też kupić. Patrzyłam już na Coupang, no to jest w cenach około 300 000 złotych. Jesteśmy już ogarnięci, Eliasz poszedł spać, więc ja pomyślałam, że teraz jest chwila czasu na to, żeby porozmawiać i powiedzieć Wam, co się stało w zeszłym tygodniu. W piątek, kiedy to nagrywam, to jest czwartek, czyli tłusty czwartek. Przepraszam z góry za pewne emocje, które mogą być, ale nie muszą. Oczywiście troszkę tydzień minął, więc już troszkę tak powoli wchodzimy w taki rytm życiowy, dzięki czemu już się troszkę uspokoiłam, ale początek był ciężki. Co się stało? W piątek, kiedy mój mąż się obudził, wrócił z ćwiczeń i szykował się do pracy, Czoroni niestety bardzo miauczał. Ja się wtedy obudziłam, Eliasz się obudził, bo to było około 5 rano, mój mąż około tej wstaje. Ja wyszłam,
bardzo głośno miauczał. Ja byłam już do tego trochę przyzwyczajona, dlatego że Czoroni ogólnie, jak widział mojego męża, za każdym razem tak głośno miauczał. Mogliście na przykład słyszeć w ostatnim filmie, na końcówce, że tam miauczał. Wcześniej też zwróciliście uwagę, że miauczy bardzo głośno. Tak, on tak po prostu miał i za każdym razem, kiedy wróciliśmy z jakiejś wycieczki po całym dniu, to właśnie w taki sposób pokazywał to, że się stęsknił. No ale wtedy to on po prostu nie przestawał. Mój mąż wyszedł do pracy, ja poszłam spać. Obudziliśmy się tak jak zawsze około 8:15, 8:30. Niestety ciągle słyszałam jakieś głośne hałasy w pokoju. Na tym siedzonku, które on zawsze siedział, po prostu przez cały czas to się ruszało, jakoś głośno hałasowało. Czoroni także bardzo głośno miauczał, ale wyszedł, kiedy już widziałam go tutaj, to po prostu leżał, więc stwierdziłam, że wszystko jest ok i przestał miauczeć. Wróciliśmy jeszcze na chwilę do pokoju. Jak Eliasza szykowałam do przedszkola, to już Czoroniego tutaj nie było. Zobaczyłam, że jest u Eliasza w pokoju. My, kiedy Czoroni był w mieszkaniu, to za każdym razem zamykaliśmy drzwi, żeby kot nie wchodził, dlatego że mój mąż jest alergikiem i niestety mocno odczuwał właśnie obecność kota. Brał co prawda tabletki, ale nie zawsze to pomagało, nie zawsze też mógł wziąć tabletki, więc staraliśmy się raczej do tych miejsc, gdzie mój mąż dłużej przebywa, śpi, nie wpuszczać kota. Kiedy już mieliśmy wychodzić z moim synem do domu, zobaczyłam, że kot zwymiotował u Eliasza w pokoju. Oczywiście nie mogłam go wypchać stamtąd, bo on w ogóle nie chciał wyjść. Nie mogłam go wziąć, bo strasznie miauczał. To zadzwoniłam ponownie do mojego męża, poinformowałam, że z kotem jest naprawdę źle. Wtedy też się zorientowałam, że on ma problem z ruszaniem się z tylnymi łapami, po prostu jakby był sparaliżowany. Więc mój mąż przyjechał, zawieźliśmy Eliasza szybko do przedszkola, wróciliśmy do domu i w tym momencie zapakowaliśmy kota do nosidełka i zawieźliśmy do weterynarza. Weterynarz zrobił USG RTG razem z badaniem krwi. Na początku po badaniu samym RTG niestety wyszło, że kot ma mnóstwo wody w organizmie. Czego myśmy oczywiście wcześniej nie zauważyli, że po prostu przytył czy leje się. Po prostu Czoroni zawsze był bardzo dużym kotem, był ogromnym kotem i to nie tylko w tym roku, tylko od jakichś 2, 3, 4, no naprawdę długiego czasu. Mój mąż tak naprawdę nie pamięta, kiedy kot był malutki, kiedy był taki chudziutki. On po prostu już od samego początku był takim potężnym kotem. Niestety po badaniach, raczej sprawdzeniu temperatury, okazało się, że kot ma 32 stopnie, więc jest źle. Sprawdził to 2 termometrami, bo na początku chyba myślał, że się jeden z nich zepsuł. Zostawiliśmy kota u weterynarza. Doktor powiedział, że możemy iść. Oni tutaj go będą starali się ratować, podwyższyć mu temperaturę i potem dopiero decydować, co dalej. My wróciliśmy do domu i niestety po jakiejś godzinie, 2 godzinach, bo wróciliśmy do domu, wypiliśmy kawę, porozmawialiśmy, posprzątaliśmy troszkę w mieszkaniu z powodu tych wymiocin kota. No niestety weterynarz do nas zadzwonił i powiedział, że niestety kot umiera, że mamy przyjechać jak najszybciej i pomóc po prostu się pożegnać. No niestety nie zdążyliśmy dojechać, kot odszedł chwilę przed. Widzieliśmy go, pożegnaliśmy się troszkę tak tam w środku u weterynarza. Opłaciliśmy wszystkie opłaty za
za RTG oraz za badanie krwi wyszło 150 000 plus podatek. No niestety tak wyszło. Dostaliśmy też informację, ulotkę, gdzie możemy odprawić obrządek, czyli po prostu pożegnać się z kotem, więc zdecydowaliśmy się na tą usługę. Zostawiliśmy do tego czasu, aż mój mąż wróci z pracy oraz Eliasz z przedszkola, bo niestety nie mogliśmy wziąć Eliasza oraz mój mąż nie mógł tak szybko zrezygnować z pracy, więc zostawiliśmy na Czoroni tam u weterynarza. Ja tutaj oczywiście wróciłam do domu, ogarniałam, mój mąż do pracy i około 16 pojechaliśmy po kota. Dostaliśmy takie specjalne pudełko, właśnie specjalne pudełko dla od tego domu pogrzebowego i zabraliśmy kota ze sobą. Ten dom jest bardzo daleko, około oddalony o godzinę, 45 minut do godziny i naprawdę mieści się w takim totalnym, za przeproszeniem, dziurze w ziemi, gdzie było już bardzo ciemno, zimno, więc zanim tam dojechaliśmy, ogólnie zanim ten obrządek, ta cała historia, to jak mogliśmy się pożegnać, oni umyli tego kota, myśmy mogli się pożegnać w specjalnej salce, zanim mój mąż poszedł, bo oczywiście Eliasza nie mogliśmy ze sobą zabrać, dlatego że to raczej nie jest spalenie, myślę, że kremacja nie jest dobrym, myślę, że kremacja nie jest czymś, czym dziecko powinno widzieć, więc mój mąż tylko przy tym był i na to, aż dostaniemy prochy, musieliśmy czekać około, całość zajęło nam 2,5 godziny, jak nie więcej. Już teraz nie pamiętam dokładnie, bo trochę czasu od tego minęło, ale chyba około 2,5 godziny. Niestety to miejsce nie było ogrzewane, więc siedzieliśmy troszkę w takim zimnie. Budynek był bardzo ładny, ogólnie wszystko bardzo ładnie zrobione, ale niestety tam było bardzo zimno, więc z dzieckiem nie było tak lekko. Razem z nami były też dwie inne rodziny, które się także żegnały ze swoimi bliskimi zwierzakami, bo to miejsce jest tylko i wyłącznie przeznaczone oczywiście dla kremacji zwierząt. Była opcja to może teraz powiemy o opcji, jakie było można otrzymać właśnie w formie pochówku. No to jedna z opcji, oczywiście wszystkie to są kremacje, ale można było rozsypać prochy u nich w takim miejscu do tego przeznaczonym. Mogliśmy także prochy wziąć ze sobą, na co myśmy się zdecydowali, bo chcieliśmy rozsypać sami. Oraz była także opcja transformacji właśnie tych prochów w kamienie. To była najdroższa opcja, ona kosztowała około 400 000. My zapłaciliśmy za całość 290 000 łonów i zdecydowaliśmy się otrzymać tylko i wyłącznie prochy. Mój mąż raczej nie zdecydowałby się, aby zrobić kamienie, a właśnie z tych prochów czy inne, raczej chciał tak po korejsku po prostu rozsypać. Wzięliśmy te prochy, na drugi dzień zdecydowaliśmy się pojechać coś zjeść, się ogarnąć i zabrać prochy w miejsce, gdzie można rozsypywać takie prochy. W Korei jest możliwość rozsypywania właśnie samemu takich prochów, tylko w wyznaczonych miejscach, na co myśmy się właśnie zdecydowali. Za nami jest taka górka, gdzie jest taka możliwość, w ogóle tam są groby, więc tam nie było problemu. Zdecydowaliśmy się na to, zrobiliśmy z kamyczków taki mały
takie małe miejsce, żeby zaznaczyć, że to jest właśnie tam nasz kot leży i mój mąż zostawił taką szarfę z podpisanym imieniem naszego kota. No niestety tak się zdarzyło. Byliśmy w szoku, to był dla nas bardzo duży szok, nie spodziewaliśmy się tej sytuacji w ogóle. Jeszcze w środę razem z Moniką się spotkałam i rozmawialiśmy z nią o tym, że Czoroni się tu poczuł w tym domu jako pierwszy dom, który kupiliśmy, mieszkanie. Czoroni od razu się poczuł jak we własnym domu, bo od razu się legnął gdzieś tutaj, normalnie chował się wszędzie, a tutaj po prostu się legnął i tak leżał. Ogólnie wcześniej to właśnie, tak jak mówię, chował się w domku, a tutaj po prostu leżał sobie na tej kanapce, wygrzewał się, najczęściej kiedy widział mnie to uciekał, a tu w tym mieszkaniu w ogóle nie. Najgorsze to jest to, że później jak przeglądałam Instagrama, to patrzyłam, że w piątek jak odszedł nam kot, to w środę mieliśmy rocznicę tego, że zamieszkaliśmy w tym mieszkaniu, więc niestety Czoroni nawet roku nie wytrzymał w tym mieszkaniu, co jest smutne, dlatego że tak jak właśnie z Moniką rozmawialiśmy w środę, to mówiłam, że ten kot to tutaj będzie miał już do końca, że będziesz sobie tutaj żył, że się cieszymy, bo w końcu widać, że się czuje dobrze tutaj. Się śmiałyśmy, bo wtedy jeszcze leżał tak na Monice, na jej kolanach i taki widać było szczęśliwy, że się tarmosi. Dzień wcześniej właśnie mój mąż, jak się kąpał razem z moim synem, to wcześniej jeszcze go też wyszczotkował porządnie. No nie spodziewaliśmy się tego i na początku troszkę sobie wyrzucałam, bo możliwe, że zjadł jakiegoś kwiata i może się tym zatruł, dlatego tak było, tylko no właśnie jak rozmawiałam z moimi koleżankami, z moją przyjaciółką, to jedna i druga powiedziały mi, że to nie to, prawdopodobnie to był FIP. FIP, czyli koronawirus u kotów. Niestety jest to śmiertelna choroba, która ma właśnie objawy, w tym głównym jednym z objawów jest właśnie woda w organizmie plus niska temperatura. Obydwie stwierdziły, że na 99% to jest to. Niestety. No tak jak mówię, my tego wcześniej nie zauważyliśmy, dlatego że nasz kot normalnie się zachowywał bardzo szybko. Niestety odszedł. Wcześniej nie dawał żadnych sygnałów, a jeżeli moglibyśmy zobaczyć, że on po prostu ma więcej wody, to pewnie i tak byśmy tego nie zauważyli, bo jednak był dużym kotem. I tyle chyba chciałam Wam powiedzieć. Uważajcie na swoje zwierzaki, sprawdzajcie. No niestety ta choroba jest chorobą nieuleczalną. Żałujemy tylko po prostu, że z nami dłużej nie był. Dziękuję Wam bardzo za ten film. I do usłyszenia kolejnym razem.